sobie pomyślałem, że mi kurde krew do głowy napływa i dlatego mnie boli. Słuchajcie, odwróciłem poduszkę i z tamtej strony sobie położyłem. I teraz wykorzystamy sobie tutaj stolik, co nie? Szef kuchni podaje. Tutaj już wlałem oczywiście sos sojowy, zawsze te ławki krzywe tam gdzie siedzę. Pierożki gejoza z kurczakiem po marcinowemu. Aż czuję pot na plecach. Takim sprzęcikiem będę sobie pomykał. Za to kocham longa, że tu wszystko można zmieścić. Witam z samego rana jak śmietana. Mamy godzinę, słuchajcie, prawie 10. Także postał. Trzeba rozpocząć dzień jakąś kawą, kurde, bo powiem wam, głowa mnie tak boli. I w ogóle powiem wam sytuację, w nocy zaczęła mnie tak głowa boleć, o godzinie 3 się przebudziłem po raz pierwszy. No mówię, kurde, tabletki żadnej nie mam, nie? Bo jakoś nie mam, nie wziąłem. Mówię, leżę, do 5 się pomęczyłem, dalej mnie boli, nie? Mówię, może kurde, mam głowę w dół opuszczoną, bo mam tak w tą stronę spadek, nie? Mówię, że nigdy tak nie powinienem spać. Jak sobie pomyślałem, że mi kurde krew do głowy napływa i dlatego mnie boli. Słuchajcie, odwróciłem poduszkę i z tamtej strony sobie położyłem. I rzeczywiście pomogło. Mniej zaczęła mnie boleć, nie? Teraz mnie boli może właśnie przez to przesilenie, cholera. Nie wolno głową w dół spać. Tak mi się wydaje. No nic, kawę zrobimy. No a dzisiaj na śniadanko zjem sobie pierożki gejoza. Dawno ich nie jadłem i mam straszną ochotę zrobić sobie na ostro. Nie mam co prawda pasty tej koreańskiej, ale wzmocnimy sobie smak pieprzem i też będzie dobrze. Tak sobie to wymyśliłem. O. Dobra, no to co? Na początek trzeba działać. A jeszcze wam coś pokażę, słuchajcie. Taką nowinkę techniczną. Teraz kręcę. To dla tych, co interesują technikalia nagrywania. Teraz kręcę was kamerą DJI Action 4. DJI Action 4. Pamiętacie, kiedyś wam pokazywałem mikrofony, że można używać zewnętrznych mikrofonów o takich. I właśnie do tego modelu DJI Action 4 był dostępny model DJI Mic. Tutaj mam DJI Mic 2. On wygląda bardzo podobnie. Tylko DJI Mic miał nadajnik, który trzeba było wsunąć tutaj, o. Nie z tej strony. Tutaj, o, z tej strony. Nadajnik, też takiej wielkości się wtykało po prostu z boku. Miało gniazdo USB-C męskie i odbiornik tutaj wyglądał dokładnie tak samo, tylko ten jest przezroczysty. Tutaj widać tak układy scalone w środku, a DJI Mic 1 nie ma. Jest taka zamknięta obudowa. Wygląda dokładnie tak samo. I słuchajcie, jakie moje zdziwienie było, jak parę dni temu ktoś mi w komentarzu napisał, że niepotrzebnie nadajnik wtykam, chociaż ten film był o DJI Action 4 robiony dużo wcześniej, gdzie nie było takiej możliwości, ale nieważne. Kolega napisał mi w komentarzu, że właśnie, żeby ściągnąć sobie oprogramowanie najnowsze do kamery i tam będzie obsługa mikrofonu bezprzewodowego. Już nie potrzeba generalnie nadajnika. No i to jest prawda. I działa DJI Mic 2 właśnie z DJI Action 4. Patrzcie, ja już sobie wcześniej sparowałem. O, patrzcie, załączona jest i zaraz się przełączy na kamerę. O, właśnie się przyłączyło na kamerę. Genialna sprawa. Teraz mnie słychać właśnie z DJI Mic 2 i nie potrzeba żadnego odbiornika, słuchajcie. To jest po prostu piękne, piękna rzecz. Przepraszam, mogłem wcześniej pomylić nazewnictwo, odbiornik, nadajnik, ale wiecie o co chodzi. Dopiero wstałem, niedawno jestem zakręcony. No to jest genialna sprawa, bo teraz właśnie nie potrzebuję pieprzyć się, wkładać, bo to wiecie, to jest niby taka czynność, że trzeba włożyć odbiornik, nadajnik, kolejna operacja, trzeba ładować obydwa urządzenia, a tutaj po prostu włączam sobie mikrofon i już działam i to jest po prostu fantastyczne. Przyda mi się niezmiernie to właśnie jak wieje, bo jak wieje, to mikrofony, kamery zbierają strasznie hałas, a tutaj dzięki temu kotkowi, że tak powiem, ja powiem, jak się to nazywa, martwy kot, jest po prostu fajna sprawa i to fajnie wycisza. Będę tego używał często. I teraz wykorzystamy sobie tutaj stolik, co nie? No co, a jak?
To wyciągamy wszystko i zaczniemy tu pichcić na stole. Mam taki mały garniec niestety. Ale czekajcie, ja chyba mam patelnię większą. Proszę bardzo, jest i patelnia. Do garnca nie będzie. Szef kuchni podaje. Tak, najpierw usmażymy pierożki gejoza. Ziwa. Pierożki gejoza. Wlejemy też trochę wody. No, przyda się zaraz. Dobra, niech się dosyć ostro przypieką, bo lubię takie podpieczone mocno, nie? Gdzie uciekacie? O, już się ładnie, patrzcie, przyrumieniły. Super. O tak właśnie lubię. Ja zrobię trochę inaczej, bo teraz powinienem zalać je wodą i one powinny namięknąć, ale ja je zrobię tak o. Potem je przełożę do miski, zagotuję wodę i sobie zaleję ciepłą wodą, rozpuszczę kostkę rosołową, bo tak lubię i dodam szczypior, przyprawię i tak będę jadł. Ale wiecie co? Mam jeszcze pastę paprykową zamiast pasty tej koreańskiej i to będzie hit, petarda. Dobrze. Ja myślę, że to starczy. Teraz wodę zagotujmy. Patrzcie, teraz sobie przypomniałem pastę. Pasta paprykowa łagodna, dobra, to się wzmocni pieprzem. O, taka trochę inna wersja. Czekajcie, bo mnie nie widzicie. Taka inna wersja podania pierożków gejoza. Właściwie wiecie co? To ja inaczej zrobię. Ja jednak te pierożki tutaj wrzucę. Ja tutaj rozmieszam tą kostkę, nie? Z pastą, przyprawami zrobię taki bulion smakowy. Najpierw sobie kawusie zalejemy i zobaczymy, ile wody zostanie. Tutaj już wlałem oczywiście sos sojowy, zawsze te ławki krzywe tam, gdzie siedzę. Rozmieszamy kochę. Gdzie jest pieprz? Trochę pieprzu, bo pikantne musi być. Pasta paprykowa jest łagodna, bo występuje też wersja ostra. Widzicie? Pasta dość długo się rozmieszuje. I teraz wsadzimy pierożki. Wkładamy je ręcznie. Dobra. I teraz do tego szczypior. Ja lubię tak ze szczypiorem. No. Starczy. O. Pierożki gejoza z kurczakiem po marcinowemu. Takie coś zjem naprawdę ze smakiem. Więc kochani, smacznego Wam życzę. Jeżeli teraz jecie i życzcie Wy mi smacznego. Jemy. I widzimy się później. Cóż za cudowne żarcie. Muszę Wam powiedzieć, że podjadłem. Jest mi teraz ciepło. Aż czuję pot na plecach. Znaczy na szyi z tyłu. Od tego gorąca. Dobra, czas chyba się zwijać. Przemieścimy się w inne miejsce. Jak się okazało, dzisiaj ma w ogóle nie padać. No mówię, to jest, wiecie, merliniści coś wymyślili, no ale jednak nie pykło. Jak zwykle zresztą. Więc zwijamy mandżur. Przenieszczę się tu kawałek dalej. Głowa mnie tak boli, słuchajcie, że Jezus Maria. Nie mam żadnej tabletki, muszę jakiś sklep zawinąć, bo kurczę... No jest niedobrze, jest niedobrze. Wszystko wzięliśmy, wszystko wzięliśmy. Tak, wszystko wzięliśmy. Można iść. Oj. Jezus, co z tym siedzeniem się stało tutaj? Dobra, przemieszczę się, znalazłem tu 16 km z boku. Też Puszcza Bukowa, tylko w innym troszeczkę miejscu. Pamiętacie to miejsce? Ha? Patrzcie, rozejrzyjcie się ładnie dookoła.
Proszę bardzo, piszcie, czy pamiętacie to miejsce. Kto jest uważny, ten napisze w komentarzu, co to za miejsce i co tu się działo. To już taka mała podpowiedź, taki tip był. A ja lecę dalej, tam kawałek mam leśny parking, tam sobie zostawię samochód i polatam sobie po Puszczy Bukowej. Pogoda jest wyśmienita na takie latanie, więc lecim. To też powinniście pamiętać. No, zostawię sobie samochód tutaj, takie kocopoły, nie? Zostawię samochód tutaj, wyciągam machinen i lecę na rower. A jak? Dobra, już się zakułem w maszynę. Zakułem, znaczy się takim sprzęcikiem będę sobie pomykał po lasach winowskich, po Puszczy Bukowej generalnie, o tutaj piękny teren. I to jest moja druga jazda generalnie, jak widzicie testuję taką maszynkę. Wygląda to jak motor, ale motorem nie jest, jest to rower. No, całą recenzję roweru to zapraszam Was właśnie na kanał Marcel Bach, jak kogoś interesują takie maszyny, są ciekawi, to generalnie zapraszam. Naprawdę warto. A ja lecę, pojeżdżę gdzieś tam i zobaczymy, co mnie się uda zobaczyć. Zobaczcie, jakie fajne iglo stoi na tym, nad jeziorem. Tutaj też budują jakiś, widzę, ośrodek czy coś. Tam jaki namiot. Patrzcie, jaki osiołek tutaj stoi. Tu osiołek, tam wielbłąd opierdziela. O, jaki wielbłąd. Coś te garby mu się tak jakoś przekrzywiają. Tutaj jakieś kuski, tam też lama, czy co to jest. A tutaj osiołek sobie w cieniu stoi. Cześć, przyjacielu. O, osiołek. No, jestem już tak w połowie trasy. Rower śmiga bardzo fajnie, podoba mnie się. No, zmierzam już do Bussoliniego. Fajnie tak pojeździć, pogoda idealna, chociaż gorąco jest, ale nie ma tego pieprzonego słońca, bo było słońce, to była masakra. Zobaczcie, jak tu pięknie jest. Środek wsi, kościółek i te bajorko zadbane, trawka skoszona, taki pomościk, gdzie można sobie popatrzeć, fajna rzecz. Już wróciłem. Zacna była to przygoda. Kurde, tą maszynką się fajnie jeździ, naprawdę. Zarąbiście. Widzieliście skróty, jak zapierniczałem. Kurde, jeździ się tym jak małym motorem i elektrycznym. Wiadomo, nie ma takiej mocy, ale wiecie, jak jest. O, teraz trzeba go zapakować. Za to kocham longa, że tu wszystko można zmieścić. Nawet rower bez składania żadnego. No, to mi się podoba. Bardzo dobra robota, jak to się mówi. Dobra. Kurde, tak jeżdżąc tym rowerem się zastanawiam, czy go sprzedać, bo tak fajnie nim się jeździ. No ale zobaczymy. Kurde, trzeba coś zjeść. Tylko nie wiem, czy sobie robić takie żarcie, jak myślę, czy nie. Bo myślałem, żeby sobie zrobić takie, wiecie, żarcie, takie płatki polane jogurtem, tak jak ja to lubię, z owocami, bo mam owoce. Kurde, aż chyba sobie... Ja wiem, czy to sobie... Nie jestem aż tak mocno głodny, może samych owoców sobie pojeść. Mam borówki, mam rodzynki, mam winogrona, mam banana, także nie wiem. Zastanawiam się, zaraz się zastanowię i Wam powiem, do czego doszedłem, jakich wniosków. Dobra, słuchajcie, przemieszczę się w inne miejsce. Zjem sobie chyba same owocki na miejsce, jak dojadę, albo jak zgłodnię, zobaczę. Już będę blisko domu, także jeszcze tam sobie pojem. Muszę gary pozmywać, ale nie tutaj. Także wsiadam, przemieszczam się w inne miejsce. O, jestem w takim odludnym miejscu, gdzieś sobie stanąłem, troszeczkę w las wjechałem. Zjem same owocki, słuchajcie, mam ochotę na same owocki. Boróweczki wysypiemy tu i umyjemy. Trochę winogronek, to je pourywam od razu. Wspólnie z borówkami się umyję i będzie dobrze. Jeszcze mam śliweczki, patrzcie. Śliweczki. Kurde. Luksusowo. No i mam banany oraz maślankę. To będzie się działo. Będzie się działo. Życzcie mi smacznego śniadania. Obiad praktycznie 16:30 już jest. Zapiję maślanką i się do lasu będę musiał lecieć. Nie, myślę, że aż tak źle nie będzie. Dobra, małe podsumowanie, słuchajcie. Przejechałem 100 km.
wydałem na wyjazd, kupiłem 10 litrów paliwa, ale tego nie wyjeździłem. W sklepie wydałem, w McDonaldzie wydałem 36 zł. No i w sklepie tam parę groszy, z 60, można powiedzieć 180 zł gdzieś wydałem na taki wyjazd. To jest akurat dużo, bo z reguły wydaję mniej. Piwa nie kupowałem oczywiście, piwo miałem od widzów jeszcze do testowania. No ale tyle kosztuje wyjazd taki. No nie do końca, bo całego paliwa nie zużyłem. Dobra, będziemy kończyć tą ekskapadę. Widzimy się w kolejnych wyjazdach. Następny wyjazd już będzie z gadżetami, myślę. I zobaczymy, jak to wyjdzie, tak mi się wydaje. Wracam już do domu, bo jutro do pracy na 4. I tyle. Jeszcze trochę pomontuję materiału, ale już Wam dupy nie będę zawracał. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy postawili mi kawkę. Co chwila się wyświetla taki motyw, jak chcesz postawić mi kawkę, to mi postaw. No i właśnie ludzie mi stawiają tą kawkę. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. To naprawdę jest dla mnie wielkie i doceniam to bardzo. Dobra, nie będę Was zanudzał jedzeniem owoca przeze mnie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Na razie.